Za nami pierwsze tygodnie użytkowania nowego Samsunga Galaxy S8. Czy ta premiera faktycznie ma sens? Czy po ciepło przyjętym S7 ten telefon może zdobyć podobne uznanie? I najważniejsze pytanie, jak wypada porównanie pomiędzy obecnym i zeszłorocznym modelem? Koniecznie sprawdźcie to razem z nami. Obudowy testowanych modeli wykonane są z niezwykłą starannością. Mimo podobnych na pierwszy rzut oka ramek, szybko daje się zauważyć, że nowa S8 jest węższa na bokach oraz posiada złącze ładowania USB typu C, sąsiadujące z nieznacznie zmienioną maskownicą głośnika. Nowy model jest wyższy od poprzednika o blisko 6,5 mm, lecz różnica w wadze wynosi jedynie 1 gram. Z istotnych różnic, nowa S8 posiada zagięty po bokach ekran chroniony Gorilla Glass 5. W porównaniu do S7 pozbyto się również dotykowych przycisków oraz czytnika linii papilarnych, który umieszczono z tyłu, gdzie dodatkowo mieści się w pełni schowany układ aparatu wraz z doświetlającą diodą LED. Oba telefony trzyma się bardzo dobrze w dłoni, jednak dzięki nieco węższej i zakrąglonej ramce na tym polu wyróżnia się nowe S8. W przypadku S7 nasz zachwyt nadal budzi piękna gra świateł na tylnej obudowie. Oba modele posiadają ekran Super AMOLED o rozmiarze 5,1 cala w przypadku S7 oraz 5,8 cala w S8. Jak przystało na jedne z najlepszych ekranów na rynku, doskonale prezentują barwy, mają świetne kąty widzenia oraz kontrast. To, co jednak przykuwa uwagę, to proporcje obrazu w nowym S8. Dzięki przeniesieniu przycisków bezpośrednio na ekran i wydłużeniu samej obudowy, mają teraz rozdzielczość 2960 na 1440 pikseli. W ten sposób zyskujemy sporą przestrzeń roboczą dla trybu podzielonego ekranu oraz szerszy obszar dla odtwarzanych multimediów, które trzeba przyznać wyglądają po prostu rewelacyjnie. W testowanych telefonach pracują autorskie 8-rdzeniowe procesory Samsung Exynos wspomagane 4GB pamięcią RAM. W Galaxy S7 znajdziemy również 32 GB wbudowanej pamięci, z której do naszej dyspozycji pozostaje około 24. W S8 natomiast 64 GB, z której udostępniono użytkownikowi 54. Oba modele zawierają dodatkowo czytnik kart microSD, dzięki któremu rozszerzymy pamięć do 200 GB w S7 oraz 256 GB w S8. Nasze telefony posiadają Wi-Fi w standardzie AC, NFC, ANT+, oraz GPS, GLONASS, Beidou oraz, co jest nowością, dodatkowo Galileo w S8. W obu modelach znajdziemy również Androida 7.0. S7 jak i S8 w codziennym użytkowaniu zachowują się doskonale. Na obu modelach zainstalowaliśmy zbliżony zestaw programów i gier, tak by uzyskać podobne środowisko pracy. Uruchamianie aplikacji, przełączanie się między nimi, obsługa ustawień nie nastręcza obu urządzeniom żadnego kłopotu. Niewielkie różnice uwidaczniają się dopiero podczas startu obu telefonów, gdzie S8 uruchamia się poniżej 20 sekund, zaś na S7 musimy zaczekać odrobinę dłużej. Jednak oba testowane telefony w zupełności zaspokoją najbardziej wymagających użytkowników. Na czas testów ANTUTU w obu telefonach ustawiliśmy tryb wydajny oraz natywną rozdzielczość. Galaxy S8 uzyskuje znaczną przewagę, pokazując wynik na poziomie ponad 173 tysięcy punktów. Dla S7 liczba ta wynosi blisko 124 tysiące. Jak ta różnica przekłada się na wydajność w grach? Jest w zupełności niezauważalna. Obie konstrukcje obsługują wszystkie najnowsze gry, zachowując przy tym idealną płynność. Jednak wynik S8 świadczy o tym, że urządzenie to posiada jeszcze spory zapas mocy, który z czasem zostanie zapewne wykorzystany. Na uwagę zasługują również osiągane przez telefony temperatury. Podczas obciążenia S7 w temperaturze pokojowej miejscami rozgrzewał się do 46 stopni. W przypadku nowej S8 temperatura nie przekroczyła 36 stopni. Mamy również wrażenie, że ciepło to rozkładało się równomiernie na tylnej powierzchni. Oba telefony posiadają czytnik linii papilarnych. Na tym jednak podobieństwa się kończą, bo S8 wygrywa pod względem ilości dodatkowych zabezpieczeń, jak i samej wygody ich użytkowania. Galaxy S7 podczas sczytywania odcisku palca wymagało od nas każdorazowo wciśnięcia przycisku zasilania lub Home, co niepotrzebnie wydłużało odblokowanie urządzenia. W S8 czytnik przeniesiono na tył, gdzie łatwo możemy go wyczuć palcem wskazującym i natychmiastowo odblokować urządzenie. Telefon możemy również zabezpieczyć za pomocą skanera tęczówki oraz funkcji rozpoznawania twarzy. Jednak obie te opcje wymagają każdorazowo wstępnego odblokowania ekranu i odpowiedniego spojrzenia w stronę telefonu. Zarówno nowe S8 jak i S7 posiadają aparaty, które niewątpliwie są najlepszymi układami w swojej klasie. Na tyle obu urządzeń znajdziemy układ aparatu o rozdzielczości 12 megapixeli jasności f1.7, który posiada optyczną stabilizację. W przypadku aparatów do selfie S8 dysponuje kamerą 8 megapikselową, zaś S7 5 megapikselową i ich jasność wynosi również f1.7. Oba telefony w zupełności zastąpią nam w wielu sytuacjach tradycyjny aparat, o czym możecie przekonać się na podstawie wykonanych przez nas zdjęć i filmów.
Testowane urządzenia posiadają niewymienną baterię o pojemności 3000 mAh, która umożliwia standardowe użytkowanie urządzenia przez około dobę. Nasze telefony posiadają głośnik mono znajdujący się na dole ramki. Niestety w obu modelach, ze względu na jego umiejscowienie, łatwo zakryć go dłonią przy poziomej obsłudze telefonu. Oba smartfony odznaczają się wysoką jakością wykonania i dbałością o każdy detal. Galaxy S7 nadal jest konstrukcją niezwykle wydajną i stylową, która zaspokoi nawet najbardziej wymagających użytkowników. Jednak S8 ma pewną niezaprzeczalną zaletę. Nieprzyzwoicie wygodny i przykuwający wzrok ekran, który świetnie sprawdza się podczas użytkowania multimediów. Jak zatem podsumować nasze porównanie? Obie konstrukcje potwierdzają, że inżynierowie Samsunga potrafią zrobić telefon, któremu niewiele brakuje do doskonałości. W obu przypadkach mamy do czynienia z wydajnymi urządzeniami, które oprócz swoich wartości użytkowych stanowią niewątpliwą ozdobę w naszych rękach. Wybór odpowiedniego modelu tradycyjnie już pozostawiamy Wam. Dlatego ciekawi jesteśmy Waszych opinii o porównywanych tu telefonach. Koniecznie zostawcie komentarz. Do zobaczenia na sferis.pl.